Tak nas przywitał nowy dzień, mrzawką i deszczem rano. I przypomniało mi się, po co budowaliśmy kampera. Żeby na takie okazje móc sobie siedzieć w środku, w ciepełku. I tak dobrze nie rozłożyłem wczoraj namiotu, bo był taki pomysł. Chciałem pokazać znak od tsunami. Że jesteśmy w zasięgu oddziaływania fal tsunami na Pacyfiku. Widzieliśmy takie znaki po drugiej stronie Pacyfiku, czyli w Australii, w Nowej Zelandii. I jest to dość takie dziwne. O, wiem, gdzie jeszcze widzieliśmy. Na Martynice. Wszędzie gdzieś na wybrzeżu oceanu wszystkie nisko położone regiony mają jakiś plan ewakuacji i strzałki, w którą stronę uciekać, więc jakaś większa fala pewnie całe to miasteczko by zalała. A teraz idziemy zobaczyć z naszego kempingu na Devil's Lake, który jest jakby po drugiej stronie. I o dziwo nie było żadnych komarów. Albo już po sezonie. Kemping nasz. 101 autostrada wzdłuż wybrzeża, którą będziemy jechać cały czas na południe. Ona idzie cały czas wzdłuż wybrzeża, więc liczę na ładne widoki. A tak wygląda jezioro. Całkiem sporo jest tu dookoła ludzkich chatek. I w jeziorze można sobie nazbierać do akwarium. Ci, co mają rybki, to znają moczarkę kanadyjską. Jest tego pełno. W Kanadzie też, w jeziorach. Chyba stąd nazwa. Moczarka kanadyjska za darmo. Pomysł na 1 000 000 złotych. Tutaj rośnie jak takie zielsko w tych jeziorach i chyba musi to być to, czym się te łosie żywią, bo widzieliśmy łosia, który tak brodził po kolana i coś tam. To jest moczarka kanadyjska. Tu w Stanach istnieją John Deere, nawet takie małe. Nie tylko te duże. Jak widać, flaga jest inna niż to, co jest na rejestracjach, więc byłem w błędzie. To, co jest na rejestracjach, to jest prawdopodobnie na 99% ich symbol, czyli drzewo, jakby symbol tego stanu, Douglas Fir, czyli świerk Douglasa. Chyba że ma jakąś inną polską nazwę. Ale jest całkiem spory. Tam jest większy pień. I wszędzie tu gdzieś się wybijają. Charakterystyczne jest to z daleka, jak się na nie patrzy. Mają takie bardzo rozłożyste swoje gałęzie na boki. Tutaj chyba jest taki, bo robią wrażenie. A to jeszcze nic w porównaniu z tymi sekwojami, które mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli po drodze podziwiać. Pochodzimy jeszcze po plaży. Zostaniemy tu na kolejną noc, żeby się trochę przeorganizować i jutro mamy zaplanowany whale watching. Także jak się uda, w co trochę wątpię, to zobaczymy żywe wieloryby w akcji. Co? Kameruję. Wyszliśmy na spacer i weszliśmy do takiego lasu nad wybrzeżem i te drzewa właśnie
Douglas Fir. To są tu olbrzymie. To są normalne takie świerki. Pnie są olbrzymie, wysokie. Jeszcze obrośnięte mchem i porostami. Wow. Mam nadzieję, że to się tłumaczy jako świerk. Fir. Świerk Douglasa czy jodła Douglasa? Po tych igłach bardziej na świerk to wygląda, ale równie dobrze może to się tłumaczyć jako jodła. O. Igły jak nasz świerk. Od spodu trochę srebrzyste. Jak nie ma jakiegoś punktu odniesienia skali, ciężko to uchwycić, ale te pnie są bardzo grube. Jeszcze nie jest to drzewo kaori ani sekwoja, ale ten pień już robi wrażenie. Jesteśmy w takim niezłym mateczniku. Wszystkie drzewa dookoła są dość konkretne. Ja teraz zrobię takie ujęcie. Może mi się uda. To tu postawię. Na jednym drzewie. Podejdę do tego pnia. Ja. No jedno z większych po drodze na razie. Moje ręce mają jakiś 1,85 m albo kapkę więcej. Jak to wygląda? No, tak właśnie. Fajny, bo on jest miękki od tego mchu. Ty nie chcesz się Przymierzyć? przymierzyć? Nie, ale faktycznie taki pluszowy. No. Taki stary, wytarty plusz. Już odpadający miejscem. Wszystkie mają te właśnie potężne boczne gałęzie. Nie dziwię się, że jest to w tym stanie ewenement, ten gatunek. No Boże. Wyłania się ocean spokojny. Jest tu spokojnie. Nie ma takich wiatrów. Nie ma takich fal jakichś. Ja, ale widok. A te chmury też nisko. Jest przypływ, ta plaża jest do połowy zalana. Tam gdzie wczoraj chodziliśmy, gdzie były te skały, to jest teraz w morzu. Dotarliśmy do Gotham, czyli Kciuka Bożego.
Tak się nazywa ten tutaj wystający przylądek, czy tam wysep. Ale to było strach. Wow. To jest punkcik widokowy? To jest to. Uważaj tam. To już jest krawędź. Na tablicy informacyjnej dotyczącej tego szlaku było napisane, że jego fragment przebiega przez czyjś prywatny Aha. teren, no i żeby tam się zachowywać odpowiednio, bo inaczej pewnie cofnął tą zgodę na przechodzenie pieszych. No, Są ostrężyny. ostrężyny. O, ma to jeszcze inną nazwę? Jeżyny, ja na to mówię. Ale niektóre są tak duże jak nasze jakieś. A może to są te tutaj prywatne ziemie czyjeś. W każdym razie wyszliśmy z lasu, gdzie wszędzie są znaki private property, no trespassing, or I'll shoot you. Trespassers will be prosecuted. No i takie tu mają właśnie. Zasady. Znaleźliśmy w końcu punkt zbiorczy w razie tsunami. Wszędzie widzieliśmy tylko strzałki. Ciekaw jestem, czy w historii najnowszej tego regionu tutaj chociaż raz się zdarzyła jakaś ewakuacja, tsunami. Dzień dobry. Mamy 12 września. Pogoda dopisuje od samego rana. Jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani na atrakcję turystyczną tego wybrzeża, czyli whale watching. Musimy tu przejść. Jesteśmy w Depot Bay, Nie wiem jak za bardzo. w jakimś miasteczku. Jagoda zakupiła bilety. Musimy odebrać bilety, a później wsiąść na statek. Czy to tu? Następny wieloryb o 12:30. Jestem very excited. Very excited. $50 to kosztuje. Zastanów teraz. Ale tutaj pachnie jakimś słodkim popcornem, takim karmelowym. Wszędzie jest popcorn do kupienia, więc mi się wydaje, że będziemy oglądać filmy o tych wielorybach bardziej. Te witryny sklepowe to troszeczkę jak nasze wybrzeże lata 90. pamiętam. Klientela też taka troszeczkę. My jesteśmy już dziadersami. No. Pamiątki. Ciekawe, czy ciupagi mają. Co nie? Made in Martyna China. dzwoni. Martyna teraz dzwoni. No. No to odbieraj. No cześć!
No właśnie za 20 minut musimy odebrać bilety na naszą wycieczkę. No i co? Robimy wejście na żywo. Jest już kolejka chętnych. Dostałem kawkę darmową. Będziemy wsiadać na łódkę. Pan powiedział, że 100% szans na zobaczenie wieloryba. Więc jak nie zobaczymy, to go pozwę. Co nie? Ameryka. Przed nami była wycieczka wędkarzy. Każdy już ma obiad w siatce. Tylko czekają na wyfiletowanie. My zaraz będziemy wsiadać. Underway here in just a moment. Just a couple things, everybody, when we're out on the waters. Please keep a hand on the railing at all times. It's a pretty nice ocean, but it's still like a mini Disneyland line. It's up and down, back and forth, side to side. So please, if you're standing up at all times, keep one hand at least on the rail. Other than that, oh, you guys are looking right at me. Other than that, we do have a bathroom on board. We prefer people use it for bathroom purposes only. If you feel like you might be a little seasick, I'm empathetic. I used to get sick. To co, zobaczymy wieloryba dziś? Chyba zobaczymy, ja mam takie przeczucie. They'll get on there crowded so tight that the bells don't ring and say hazard to navigation. Yuck, yuck, yuck. You'll notice that their fins are real dark. O, chyba był przed chwilą. Na GoPro nic nie będzie widać. Także mamy reakcję, a teraz wyłączam kamerę, żeby zrobić zdjęcie. Teraz mi się wydaje, że on będzie... O, jest!
coś może będzie na zdjęciu. A co tak przyspieszyliśmy? On coś Gdzieś mówił? tam jedziemy na jakiś Apple Hill, coś tam nie wiem. No dobra, może na zdjęciu będzie widać kawałek ogona i Może. grzbiecik. A teraz jest na przykład czas, żeby opowiedzieć anegdotkę. Dawaj. Anegdotka jest o genezie słowa posh w języku angielskim. Czy ma to związek z wielorybem? Nie, ale ma związek z rejsem A, morskim. Posh to jest w tłumaczeniu na polski, nie ma odpowiednika, ale coś po prostu nie wiem, najlepszego, ekskluzywnego, czy droższego, lepszego. I chodziło o to, że z Wielkiej Brytanii, nie wiem w którym wieku, ale bogaci ludzie sobie wykupywali rejsy do Afryki i żeby zapamiętać, które miejsca są najlepsze, to wymyślili to słówko od skrótu POSH, czyli Port, Out, Star, Home, czyli płynąc do Afryki siedzieć po stronie lewej, port side, czyli lewa burta, a wracając do domu siedzieć po stronie prawej. Czyli jeszcze raz, jak? Posh, Port, Out, Star, Home. I no, trzeba jeszcze zapamiętać, która jest port, a która jest star, ale to już Widocznie tam- to już wiedzieli. w tamtych latach już to wiedzieli. Jeszcze z ciekawostek, żeby to utrudnić, to burta prawa ma zielone światełko z prawej strony, a burta lewa ma czerwone z lewej. Po tym można w nocy poznać, z której strony, którą burtą jest do ciebie obrócony statek, czyli w którą stronę płynie w domyśle. Jest tam dużo więcej nawigacyjnych świateł, ale te dwa trzeba sobie zapamiętać i ja zapamiętuję to tak, że czerwone jest po lewej, tak jak serce jest po lewej, albo lewica jest w Polsce tradycyjnie czerwoną. Jak ktoś ma problem z zapamiętaniem prawa, lewa, to już nie mam dla niego żadnych. A co powiesz na to, że w niektórych krajach jest to na odwrót? A nie, na odwrót są światła czerwone, zielone przy wchodzeniu do portu. Okej. Na burtach statków jest zawsze tak samo. W Ameryce jest właśnie na odwrót, czyli wracając do portu jest na odwrót niż w Europie. Już teraz nie powiem jak, bo na pewno bym to zamieszał. Ale jak ktoś nie pamięta, którą ma prawą i lewą rękę, to można sobie zapamiętać, że lewa jest ta od podcierania się. I tak jest w większości krajów im dalej na wschód. Wracamy do portu. Wejście tutaj do portu jest dość wąskie pomiędzy skałami pod tym mostem i właśnie widać, że światło na wejściu do portu jest czerwone po prawej stronie, tak jakby wchodząc po prawej, lewej. No wracając do portu jest czerwone po prawej stronie, czyli na odwrót niż w Europie. Ameryka ma tak jakby ruch lewostronny na wodzie. Wielka Brytania ma ruch samochodowy lewostronny. Nie wiem po co to zrobili, żeby wszystko skomplikować, ale trzeba o tym pamiętać. Chodzi o to, że w Europie łodzie poruszają się po lewej stronie. Światło czerwone wracając do portu jest po lewej, a tutaj łodzie poruszają się po prawej i światło jest na odwrót. Chyba że coś pomyliłem, to wtedy jest dokładnie odwrotnie. Great for different whales. Anyway, you have a really good day here in Depot Bay and have one of Zobacz the jak tam ładnie w środku. Zanim wejdziemy, to jeszcze zrobię szybki boat tour. Także pytałem się Jagody, jak znalazła tą firmę i
Myślał, że znalazłam najlepszą, Jaka to była? najtańsza. Także firma była najtańsza, ale wrażenia w cenie zapewnione. Tak jak powiedział nam pan przed wejściem, mamy 100% szans na zobaczenie wieloryba. Zobaczyliśmy 2. Nie wiem, jak się firma nazywa. Tradewinds Charters, ale to chyba nie jest. Tak, to jest nazwa. Czyli Tradewinds Charters. Jest wesoło, humory dopisują, wszyscy zadowoleni. Zaraz zrobię jeszcze ujęcie tej przytulnej kabiny. Wow. I ten zapach, którego się nie da przekazać. Zapach zmieszanego diesla, czy tam benzyny, raczej diesla, wilgoci, drewna, lakieru do drewna, zapach starej łodzi. Sorry. Thanks, Captain. Thank you. Thank you. Have a great day. You too. I co, podobało się? No bardzo. Jak na razie najlepiej wydane $50. 50 za 2 osoby, tak? Ale tylko przy zabukowaniu online. Jakby co. Więc takie było tu wejście do portu. Zrobiło to na mnie wrażenie, jak zobaczyliśmy pływające tu jachty, że jest dość wąsko i tak jakby na potwierdzenie tych słów jest tabliczka. Depot Bay to najmniejszy port na świecie. Oni lubią te wszystkie najmniejsze i największe atrakcje, ale tu faktycznie przy jakiejś gorszej pogodzie wejście pomiędzy tymi skałami jest dość wąskie, zwłaszcza, że jeszcze pod powierzchnią widać, że te skały się tam ciągną. Teraz jest chyba odpływ, więc już jakby bardziej wąsko być nie może. Ciekawostka, której myślę, że nie znasz, to jest nasz dom. Kości wieloryba są porowate, przypominają nieco gąbkę Tak. w swojej strukturze, a w tych porach nie jest powietrze, tylko olej, który jest lżejszy niż woda, więc pomaga im się unosić. O kurde. No, tego na pewno nie wiedziałem, nie słyszałem. Ale że w kościach mają olej, wiedziałem, że mają olej w sensie tłuszcz, który się daje dzieciom niegrzecznym do picia. Tu są właśnie ich kości. Jakiś krąg, a dla porównania jest ludzki krąg, który i tak się wydaje tu dość duży. No i całe Whale Watching Center. Interesuje to na blog. Stąd widzisz? Czyli z lornetką można by Tak było... na 11 godzinie tam jakby za tym helpem. No nie spodziewasz tam... O, teraz widzisz go? O, jogo, miło! Widziałeś? Widziałem. To na GoPro na pewno tego nie widać. Ja nie widzę. Ja widzę! Widzę! O, widzę! Matko Najświętsza! Kocham Cię, widzę! Serce, no. Duchno!
buzię! Buzię widzę w tym tęczu! Matuchno moja najdroższa, chwała Tobie, Panie!